Witam serdecznie po raz kolejny z Belgii. Znowu spotkanie z Herzogiem 4 na podstawce, żeby testować najnowszego DLC-ka Gotterdamerung. Przy okazji zrobić osiągnięcie. Osiągnięcie polega na tym, żeby pójść w faszystowską Belgię, tą ścieżkę lewą faszystowskiej Belgii, zrobić pewien cel narodowy, który daje nam ducha reksistowskiego legionu i zająć wszystkie stolice naszych sąsiadów. Czyli musimy podbić Luksemburg, ciężko będzie, musimy podbić Holandię, ciężko będzie, Francję musimy podbić, łatwiutko, no chyba że wejdzie do aliantów. No i creme de la creme, Berlin również jest naszym sąsiadem, w sensie Niemcy, więc Berlin również będzie do zajęcia, no ale Adi, malarz pokojowy, to raczej będzie pestka do zrobienia. Gramy na celach niehistorycznych, gramy oczywiście na Ironmanie. Zobaczymy, co się polosuje. Ostatnio graliśmy Belgią, to robiliśmy Unię Europejską i tam w sumie dyplomatycznie działaliśmy. Dzisiaj natomiast będziemy grali agresywną, imperialistyczną Belgią, która będzie musiała podbijać, walczyć, pocić i mam nadzieję, że wykorzystamy, przetestujemy te specjalne belgijskie dywizje górskie, które tak naprawdę są dywizjami leśniczych. Ścieżynka tutaj, cyk, 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 w lewo, tu jest ten Dziedzictwo Króla Żołnierza. To jest achievement, coś tam, 501 Legion, tak? I to ma być odniesienie też do Star Warsów? W Star Warsach był 501 Legion, tak jakiś mocny, znany, Vaderowy. Ja się nie znam na Star Warsach, także może ktoś w komentarzach wytłumaczy. Bo szkoda, że Paradox nie daje jakichś fabułkowych opisów, o co chodzi z niektórymi achievkami, dlaczego one tak są i w jaki sposób wyglądają. Także tu jest to nasza ścieżynka lewo faszystów. Szkoda, że nie prawych, bo ci prawi faszyści mają chyba łatwiejszy podbój, a ci lewi to bardziej są jako tako support niemiecki, no ale skoro achievek wymaga, to polecimy, osiągnięcie wymaga, to polecimy lewą ścieżynką. A ostatnio jak my graliśmy Belgią, jak ktoś nie widział, to polecam bardzo serdecznie, robiliśmy atomową Unię Europejską, to lecieliśmy tutaj w socjaldemokrację i Unia Europejska pod dyplomatyczno-atomową Belgię. Dzisiaj będzie coś innego, także zapraszam bardzo serdecznie. Giercunia w Hojczanie odpauzowana. Gramy na celach niehistorycznych, więc tu może się wszystko wydarzyć. Być może stworzy się jakiś gigantyczny sojusz aliancki i Mittel Europy z Adenauerem, demokratyczną Francją, Wielką Brytanią, Holandią, Luksemburgiem i będzie wojna totalna. Być może dobrze się polosuje, zobaczymy. Może Kaiser się pojawi, jeszcze ani razu nie widziałem, że bot leciał w Kaisera, ale za każdym razem widziałem, że nowe Niemcy są średnio grywalne dla bota, bo bot zawsze idzie w mefobilsy i sobie rozwala gospodarkę, więc trzeba korzystać, póki Paradox tego nie naprawi i Niemcy są beznadziejnie słabe. Dobra, pierwsze wiadomości są takie, że mamy Adiego, jest remilitaryzacja na Dreni. Jest remilitaryzacja na Dreni, więc Adi z nami pozostanie. Pytanie, czy uda mu się na choćby Anschluss dokonać. My teraz musimy stworzyć rząd jedności narodowej. Dokładnie. Rząd jedności narodowej, Degrela i wsparcie dla reksistów. Wielka Brytania idzie pod dekolonizację, bo poszła w związki zawodowe. Także będziemy mieli komunistyczną Wielką Brytanię. Czy to dla nas dobrze, czy to dla nas źle? No, zdekolonizowana Wielka Brytania daje możliwości. To są przede wszystkim to, że alianci nie będą aliantami, bo Wielka Brytania nie będzie gwarantować żadnych Holandii i prawdopodobnie nie powstaną alianci z Francją. No chyba, że Francja też pójdzie w komunę i się złączą tak czy siak w serdecznym porozumieniu. My czekamy, aż klasycznie ten burdello bom bom w belgijskiej polityce dobiegnie końca odnośnie korupcji i łapukarstwa, więc na razie mamy zablokowane drzewka. Dlatego wykorzystamy ten czas, żeby rozbudować naszą gospodarkę, a przede wszystkim rozbudować i mocniej eksploitować naszą kolonię w Bongu Kelgijskim. Zapytacie się, zajączku, gdzie jest seria z Bonga Kelgijskiego? My Bongo Kelgijskie rozegraliśmy na streamie. Jak ktoś chce zobaczyć wypocone Bongo Kelgijskie, wypocone Kongo, które się wyzwala, tam była niesamowita spocona wojna pod wyzwolenie się, bo Belgia weszła w sojusz z Holandią, Duńczykami, Islandią. To wszystko przypłynęło i my tutaj walczyli. I my się wyzwolili, kociołki gigantyczne porobili, jaki tam był młyn totalny, jedna z lepszych takich endzingowych serii nam wyszła. I potem jak my płynęli naszymi inżynierami do Europy, żeby przy pomocy Troskiego i międzynarodówki puszować, dobić Belgię, to na Twitchu było, powtóreczka jest na kanale Znajomych Chomiczana. Przypominam, że jest kanał Znajomych Chomiczana, gdzie są wszystkie powtórki streamów. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak Bongo Kelgijskie się wyzwoliło i zajęło Brukselę, zapraszam na kanał Znajomych Chomiczana, tam powtórka z tej transmisji jest. Wieczna neutralność Belgii? Nic bardziej mylnego. Rozbudowaliśmy troszeczkę nasze Bongo Kelgijskie. Na czysto dostajemy 10 siły politycznej za to, że zainwestowaliśmy, więc fajnie. Potem tego ducha narodowego już mam nadzieję, że Bongo będzie samo sobie rozbudowywać, bo odblokowaliśmy im drzewko.
Oni teraz robią serce Afryki, tu praktycznie wszystko już mogą dowoli klikać. My oczywiście też moglibyśmy, ale niech Bongo Kelgijskie samo inwestuje w siebie i boostuje oba nasze kraje. To troszeczkę niedobra jest, bo strasznie dużo komunistów się zrobiło. UK idzie w komunę, Francja ma wojnę domową komunistyczną, Polska też prawdopodobnie pójdzie w komunę, bo mają też dużo komunistycznych opcji. Być może będziemy potrzebowali Adiego, żeby pozbyć się komunistów, a dopiero potem zdradzić Adiego i zająć Berlin. Ja przepraszam bardzo, ale co ty robisz? Kujmy żelazo póki gorące. Nasze Bongo Kelgijskie właśnie robi cel narodowy na powstanie. Oni właśnie zrobili całe drzewko komunistyczne. Kolejny kraj poszedł w komunę. Co tu się wylosowało? I teraz będziemy musieli spacyfikować nasze Bongo. Ja ich tutaj zainwestowałem, porobiłem im cele, a oni zraszowali drzewko na wyzwolenie się. No dobra. Wysyłamy naszą armię do Bonga, trzeba uprzedzić fakty. Nasz wywiad, nasi gubernatorzy w kolonii donieśli nam o zagrożeniu, także wysyłamy armię. Mam nadzieję, że to jest przygotowane, że my ich spacyfikujemy. I to będzie potem nasza normalna, już lojalna kolonia. Przynajmniej sobie expa armii nabijemy. W międzyczasie król się wmieszał do polityki. Trzeba nominować reksistę Lona de Grella, aby przywrócić prawo i porządek. Poparcie wojny, belgijski inkwizytor. Poparcie dla faszystów, partia rządząca, usunie upadający rząd, zrobimy cele, więcej faszyzmu i poprawia korupcję. Dobra, postawimy na ciebie. Mamy nową flagę, taką trochę burgundzką. Mamy Lona de Grella. Poparcie faszystów, poparcie wojny. To dobrze, poparcia wojny na start Belgia ma 0 i w ogóle nie rośnie. I nie da się tej gospodarki cywilnej póki co zmienić. Także pracujemy nad tym. No i lecimy na wsparcie dla reksistów. Ja przepraszam bardzo, czy my możemy jakoś ci pomóc w tej kongijskiej wojnie domowej? Bo to jest wojna domowa i jest za niskie napięcie światowe, żeby brać udział. A jak my graliśmy Bongiem Kelgijskim, to nam się pół Europy zjechało, żeby pacyfikować nasze powstanie. Mogę ci chociaż ochotników wysłać? Nie możemy wysłać ochotników. To niedobra jest, czyli musimy liczyć, że nasze Bongo Kelgijskie samo się obroni. Nie. Nie, jak on porobił wszystkie cele na respienie dywizji, 2,19 nasi mają 5. Nie. Tak być nie będzie. Na szybko zrobiliśmy w takim wypadku porzucenie neutralności, dzięki czemu w teorii będziemy mogli zrobić Wargola i 240 dni. Ja nie mogę jakoś szybciej zainterweniować? Nie ma jakiś... Chociaż nie, czekaj, mamy dalej wspólne drzewko? No nie mamy wspólnego drzewka. Nie mamy wspólnego drzewka, bo musimy spacyfikować powstanie. Nawet nie wiem, jak ich wspierać militarnie za pomocą drzewka. No to niedobra jest. No nic, zrobimy Wargola, 200 dni, nasze Bongo przeprowadza jakąś ofensywę. Wy nie musicie atakować, wystarczy, że wytrzymacie te 200 dni. To jest ponad pół roku, aż nasze wojska przybędą. Etiopia właśnie masakruje Bebiciego. Bebici ma wojnę domową. Wybuchła wojna domowa w Rosji. Jest Trocki. Trocki jak zawsze jest na szczęście. Jak graliśmy Bongiem Kelgijskim, też się striggerował Trocki i przyniósł nam szczęście. Zrobiliśmy achievementa, więc ja wierzę, że ten run również zakończy się pięknym zwycięstwem. O, świetnie. Rząd ustępuje. Otrzymaliśmy znakomite wieści. Obywatele państwa Luksemburg mądrze doszli do wniosku, że zjednoczeni jesteśmy silniejsi. Rozpoczęły się ustalenia dotyczące nowej administracji nad tym terytorium. I tu zdjęcie chyba z brytyjskiej jakiejś tej... Marszu brytyjskiej królowej, króla czy coś, tak wygląda. Doskonale. Zanektowaliśmy Luksemburg i to tyle, co możemy tak pokojowo zająć. Resztę Wargoli będziemy musieli nawet ręcznie robić. Moglibyśmy szybką interwencję na Holandię zrobić, ale niestety musi pilnować Belgii, znaczy Konga, bo nam Kongo wykipi. Jeszcze musimy czekać do 21 maja 1938 roku. Wargol jest gotowy, możemy powiedzieć wojnę. Mam nadzieję, że to będzie działać normalnie i potem po prostu te ziemię oddamy Bongu naszemu kelgijskiemu jako kolonii. No bo my tych ziemi nie chcemy, żeby to nasza kolonia miała. Wypowiadamy wojnę. Może te wojny się połączą, bo nie wiem, wezwij sojuszników. Okej. I... Mamy wspólną wojnę, tak? To jest jedna wspólna wojna i my tą wojnę tobie wygramy i ci oddamy prowincje, które straciłeś. Prosta. Krótka piłka. Prosto i na temat. Widzę, że już nasze dywizje zaczynają atakować. Dobrze. 3000 Belgów poległo do tej pory, żeby bronić swojej perły w koronie, jeżeli chodzi o kolonię. Ale po zajęciu Elizabethville mamy kapitulację Bongo Kelgijski. Proszę bardzo, masz wszystko, jesteśmy dobrym overlordem, dajemy ci wszystko, co było twoje. Proszę bardzo, przekazujemy. Rządź sobie, eksploatuj te wszystkie złoża i przekazuj nam same dobrodziejstwa. Kongijska wojna domowa skończona. Czy drzewko działa? Drzewko się zbagowało.
Brawo, Paradyż. Super robota. Super. Nie dość, że to jest bongo belgijskie, znaczy Kongo belgijskie, które jest naszym papetem, ma te wszystkie swoje debuffy, ma tego przywódcę, ale ma stokowe drzewko i nie jest liczone jako, uwaga, Kongo belgijskie nasze początkowe, mimo że to jest Kongo belgijskie. Także nikt nie przewidział wojny domowej i to, że ty jako Belgia możesz ich uratować, czy coś, nie wiem, także... Restart. Pilnuję teraz tej kolonii, pilnuję plantację kauczuku, ładnie rozbudowują, żeby zwiększyć wydobycie gumy, pilnuję, bo jej mrugniesz i ci wykipi ta kolonia. Ładnie tutaj sobie rozbudowują, dzięki temu, że zrobiliśmy te cele, oni tutaj mają wszystko podblokowywane, mogą sobie dowoli klikać. Za to ktoś nie pilnował Polski i krajów bałtyckich, wszystko tam wyeksplodowało. Już któryś raz Włochy znowu idą w komunę, nie wiem, cele niehistoryczne. To chyba ma być losowe, a tu widzę, że niektóre kraje mają większe, mniejsze... Oj, Jugosławia się rozpada. Większe, mniejsze prawdopodobieństwo, że ścieżki będą się powtarzać. Dobra, teraz idzie dobrze, tak jak powinno być z planem. Bongo belgijskie lojalne, my wprowadziliśmy reksistów do władzy, porzuciliśmy na szybko naszą neutralność, wystosujemy ultimatum wobec Luksemburga po raz kolejny i zaczniemy uzasadniać cel wojenny na Holandię. Mam nadzieję, że przy tak niskim napięciu światowym, 230 dni, Wielka Brytania nie będzie ich gwarantować, bo Wielka Brytania poszła w... Prawdopodobnie historycznie, tak trzymać. Francja idzie chyba w faszystów. Adi znowu się striggerował. Tu mamy Stalina, który chyba utrzyma władzę. Ale powstaje Liga, znaczy właściwie Federacja Naddunajska. Czesi robią własną czeską ententę. Może być ciekawie. Bo może być tak, że razem z Habsburgiem będziemy bić Adiego po kesku. Nie zapraszam, ale może się tak wydarzyć. A komunistyczne Włochy, jak to zwykle komunistyczne Włochy, porobiły sobie papety. Kopalnia księcia Leopolda, bongo belgijskie pięknie wywiązuje się ze swoich kolonialnych zobowiązań. My natomiast zrobiliśmy kwestię flamandzką. Belgia jest podzielona na te dwa języki, holenderski i francuski. I musimy decydować, czy niderlandzki jest najważniejszym językiem, dostajemy więcej manpowera, stabilizacja, poparcie wojny, albo francuski jest najważniejszym. Wtedy dostajemy poparcie wojny i przyrost political powera. Albo Belgia ma dwa języki urzędowe i wtedy tracimy po prostu tego ducha narodowego i 150 pp. Ja wolę mieć, będziemy mieli chyba mniej stabilizacji albo mniej przyrostu, będzie mniej przyrostu siły politycznej, ale ważniejsze jest 5% manpowera według mnie, także niderlandzki jest ważniejszym językiem, zwłaszcza, że idziemy atakować Niderlandy za niedługo, więc język naszego oponenta trzeba znać. I dzięki temu kwestia, to mamy prymat języka niderlandzkiego, współczynnik wieku poborowym, stabilizacja -5, dzienny przyrost siły politycznej, może być akceptowalny. Mamy 53 poparcia wojny i zaraz wchodzimy w gospodarkę wojenną. Podbój, Prowancja, cel został uzasadniony, wypowiadamy wojnę, wielka wojna naszych czasów. Bongo nie wzywamy, raczej sami sobie poradzimy. Nasze dywizje rowerowe są gotowe, będziemy kraść rowery, znaczy pożyczać rowery od Holendrów. To Holendrzy mieli pretensje do tego, do Niemiec, że w czasie wojny im rowery zarekwirowali, nie? Możemy od razu przekroczyć granicę, a jak od razu przekraczamy granicę, troszeczkę dywizji z bonga belgijskiego pomocniczych mamy. Tu możemy Maastricht zaatakować z kilku kierunków. Zobaczmy, jak to wygląda. No pięknie i nasze białe konie będą wyzwalać Amsterdamy. Żadne Wielkie Brytanie tutaj nie zainterweniują, bo Wielka Brytania jest demokratyczna. Francja to jest jak zwykle wszystko i nic. Także szybka interwencja. I powinniśmy jeszcze przejąć kolonię tak zwaną indonezyjską. Indonezyjską, insulińską kolonię. A tam będzie jeszcze więcej gumy. Nie dość, że bongo belgijskie będzie naszą kolonią, to jeszcze insulina będzie naszą kolonią. Pięknie. Tu 97, 96, mamy piękne przebicie. Ta gorsza dywizja, która jeszcze nie ma organizacji, niech puszuje dalej. Ty na chwilę zawróć, żeby pomóc tutaj bredę zdobyć. O właśnie, dzięki czemu odblokujesz większą liczbę naszych dywizji. Teraz pomóż z głównym natarciem. I tak samo wy idziecie na Rotterdam, a wy zakręcacie, żeby pomóc... A, bo tu jest przejścia wysepka. Ty, ta wysepka to jest osobny state. Ciekawe. No to wszyscy atakujcie tu. Chodzi o to, żeby przy przebiciu rolować obronę oponenta. I cyk, pierwszy kociołek tej wojny. Pięknie to wygląda. Atakuj Arnhem. Ty na pusty Rotterdam wchodź. Świetnie. Dzięki temu, tam się chyba ktoś wycofuje niepotrzebnie. To wycofanie się to niepotrzebne. Jest dużo dywizji, ten kociołek likwiduje. A, i mamy kapitulację. Kapituliren! Ja! Piękne zwycięstwo. No, Holandię musimy wziąć dla siebie. Holandię bierzemy dla siebie. Z Indonezji zrobimy papeta. A flotę również przejmiemy. Tak, flotę również przejmiemy. Państwo marionetkowe.
Państwo marionetkowe, wybierz wszystko, przekaż żądania i flotę również dla siebie przejmujemy. Z 4 stolic, jakie musimy kontrolować, mamy te dwie łatwiejsze, czyli mamy Luksemburg i mamy Amsterdam. Teraz pora na Paryż i Berlin. Myślę, że Paryż będzie następny w kolejności, bo Adi prawdopodobnie sam zaraz gdzieś się wywróci. Najbliższa opcja to jest, że po prostu Anschluss mu się nie uda i będzie walczył z Federacją Dunajską. Wtedy my na plecy wjedziemy. A że wojna skończona, to możemy gospodarkę wojenną wprowadzić. Nasze bongo belgijskie szczęśliwe, rozbudowuje się. No i mamy belgijskie Indie Wschodnie. Wy macie... Szkoda, że macie stokowe to drzewko, bo Indonezja ma chyba coś tam, nie? Na podstawce. Coś tam chyba ma, żeby Holandia może je rozbudowywać. No ale dobra, mamy dostęp do sporych ilości gumy. 804 gumy i nasze bongo belgijskie też powoli zaczyna produkować gumę. Pięknie. Przyszłość Czechosłowacji maluje się w ciemnych barwach, a to daje nam możliwości, ponieważ Adi zaatakował Czechosłowację. Czechosłowacja powinna być broniona przez... Halo, Francja? Oni się sami bronią? Okej, Czechosłowacja razem z Rumunią będzie sama się bronić przed Adim. Szkoda, bo liczyłem, że Francja weźmie udział w tej wojnie, będzie bronić Czechosłowacji. Skoro Czechosłowacja chce się bronić, to wtedy byśmy wykorzystali i zaatakowali. I zapytacie się, Zajączku, dlaczego prowadzisz wojnę, a nie posiadamy marszałka w naszej armii? Ponieważ to stanowisko jest przygotowane dla króla. Król Leopold III osobiście przejmie rolę marszałka polnego, bo Bułgaria. Belgia nie posiada żadnego generała, który jest marszałkiem i żaden de facto się nie nadaje na marszałka. Szukać nowych to jak szukanie igły w stogu siana, dlatego będziemy... To stanowisko przyznamy naszemu królowi. Reksistowska Belgia otrzymuje zaproszenie do frakcji Federacja Naddunajska. W ogóle teraz zdaję sobie sprawę, że kiedyś na Discordzie żbiczki męczyły Zająca, żeby zrobił serię z jakiegoś Reksia. Taka gra Reksia. I może to nie jest dokładnie Reksio, ale jest Reksistowska Belgia. Hehe, mało śmieszny żarcik. Nie, Habsburg nas zaprasza. I generalnie byłoby to głupie i nawet byłoby to fajne, tylko problem jest taki, że Francja już tam jest. Francja już tam jest, więc my zaraz będziemy walczyli z tą Federacją Naddunajską. Także lepiej nam będzie bez nich. Będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Mam nadzieję, że przez armię francuską i ewentualnych tych główniksów poradzimy sobie. I może Rzesza nam pomoże? A jak nie, to sami się przebijemy przez Francję, spapetujemy, zajmiemy to wszystko. I potem przy pomocy tych żbiczków ulejemy się na Diego jako final bossa. Zobaczymy. Ale Dunaj to on tam płynie przez kraje bałkańskie, a nie od Francji po Turcję nagle Federacja Naddunajska się tworzy. Co to za porąbana ścieżka dla demokratycznego Habsburga, bo to jest demokratyczny Habsburg? To jest Habsburg taki nieimperialny, a demokratyczny. No, my z tym wszystkim będziemy walczyć, ty to rozumiesz? Adi, pomóż! Zaryzykujemy i postawimy na industrialną chłostę Belgii. Belgia ma niesamowity potencjał do tego, żeby się niesamowicie, podkreślę, niesamowicie po raz trzeci, czwarty nawet niesamowicie skalować przemysłowo. Także pozwolimy na razie odsunąć sobie strefę inwazji, właściwie moment inwazji i podbustujemy troszeczkę bardziej ekonomię, bo my możemy tutaj zrobić tak zwane nowe zagłębie rury i generalnie tak wybustować przemysł, że myślę, że liczbą wyprodukowanego sprzętu, samolotów zmiażdżymy całą Federację Naddunajską. Grecja w komitecie... Oj, ale tu może być ciekawa wojna światowa. No prosi się, żebyśmy weszli do osi. Tylko wejście do osi ma swoje problemy. Moglibyśmy wejść do osi, wspólnie z Adim zaatakować Federację. Adi pewnie za niedługo będzie miał wojnę z aliantami. My byśmy do tej wojny z aliantami nie wchodzili. Potem byśmy wyszli z osi i zaatakowali oś i dołączyli do aliantów. Rozumiesz? Wiem, że rozumiesz. I znowu wszystko przez tych Polaków. Polacy odrzucili niemieckie ultimatum, a Niemcy od razu zaczęli przygotowywać cel wojenny przeciwko nam. Dlatego my teraz sprytnie dołączymy do osi. Adi nie będzie mógł nas zaatakować, ale nie dołączymy do wojny z aliantami i wypowiemy wojnę Francji. Tak, to jest ten moment. Teraz jesteśmy gotowi. Miałem bardziej skalować przemysł, ale jeżeli Adi postanowił działać, to my też rozpoczniemy działania wojenne. Poczta Polska się w Gdańsku broni, a Adi dosłownie zmucił tą Rzeczpospolitą. Dobrze, panie Adi, zaraz będziemy wspólnie mucić Francję. Tylko ja się boję, że Adi może Francję wziąć dla siebie w dziwny sposób i stworzy się ta Francja w Vichy, chociaż Francja jest w Lidze Naddunajskiej i my w teorii jesteśmy w stanie cały sojusz spisować. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Mam nadzieję, że na celach niehistorycznych jakoś paradoks boty to ogarną. Tak, wierzę w paradoks i boty na celach niehistorycznych. Rzesza zgadza się na przyłączenie do osi. Bongo kelgijskie, Belgia, Indie Wschodnie, Kongo kelgijskie, wszystko dołączy. Wspaniałe wieści.
Panie Adi, przez chwilę jesteśmy z panem w sojuszu, bo Adi to dobry chłopak był, tylko złe towarzystwo wpadł i my w to dobre towarzystwo go z powrotem wciągniemy. Europejską krucjatę. Teraz już lecimy czysto boosty do armii. Tu mamy na przykład wskaźnik planowania, tu zorganizowanie armii plus 10%. Bardzo fajne rzeczy. Bongo kelgijskie właśnie odblokowało słynny afrykański przemyt diamentów, a Adi się nie patyczkuje i zamiast zaatakować nas, bo doszliśmy do jego sojuszu, to postanowił zaatakować Komitern, więc walczy z aliantami Komiternem i zaraz mu striggerujemy wojnę na południu, niech tylko się przygotuje Wargol na Francję. No, także w niezłe bagno, dzięki nam Adi wdepnie, a potem będziemy musieli go zdradzić. No, troszeczkę smutne, ale realpolityk. Wielka Belgia i osiągnięcia same się nie stworzą. Adi serio się nie patyczkuje, teraz właśnie sam z siebie zaatakował Francję. Adi pragnie wojny totalnej. No i teraz tak, my musimy wziąć udział w tej jego wojnie, ale przy okazji nie dołączyć do wojny z aliantami Komiternem, bo to byłoby mucho niewskazane. Myślę, że my sami wypowiemy bezpiecznie wojnę, żeby przypadkiem nie wejść tam, gdzie nie powinniśmy. A Adi na razie niech się pomęczy ze żbiczka. Uj, co ten Adi ma? Aż mu troszeczkę zazdroszczę tego Enzigu. Dobra, trzeba pomóc Adiemu, bo chłopak sobie nie radzi, także atakujemy w Hans. Ja mam nadzieję, że szybki blitzkrieg na Paryż będzie w naszym wykonaniu. Potem uderzymy na Bałkany, żeby spisować Federację Naddunajską, wychodzimy z osi, no i plan już znacie. Mam nadzieję, że armia francuska, te śmieszne forciki, dwójeczki nie zatrzymują naszych specjalnych dywizji górskich, tak zwanych leśników, bo Belgia nie ma górali, tylko leśników. Zobaczymy. Okej, tam coś nam skipnęło. No, na razie tak wam powiem, że szału nie ma, ale będziemy się przebijać. Tak, siłą naszej armii. O, piękny soft ataki. Nie, no my wypalimy tę dywizję. Wypalimy tę dywizję. Ja bym wolał, żebyście wy tutaj atakowali większą liczbą i żebyście bardziej to, no auto poszło może nie, ale sami to zrobimy. Jeszcze Szwajcarię zaatakował, jakby tego było mało. Nie, Adi, my we wszystkich twoich wojnach brać udziału nie będziemy. Ja pozwolę sobie tutaj ręcznie troszeczkę dywizjami pomanewrować, żeby to lepiej chodziło. Przede wszystkim trzeba będzie jakoś skutecznie rolować obronę oponenta, wykorzystując jedne przełamanie, żeby przebijać się w innym miejscu. Pięknie, to jeszcze jakieś tureckie dywizje bronią. Idziemy bezpośrednio na Paryż. Nasze dywizje rowerowe widzę, że Tour de France uskuteczniają. Jak dobrze pójdzie, to Francja skapituluje po zajęciu Paryża. Ale nie, ładnie jest zielono na froncie. Jeszcze jakby niemieckie lotnictwo latało. O, zielone powietrze, bo my samolotów mało do tej pory zrobiliśmy. Aż tak szybko do wojny przygotowani nie byliśmy. Idealnie. No, ta dywizja to praktycznie już może wjeżdżać do Paryża. Część leśników wyślemy, żeby asekurowali flanki. Weź zaatakuj z tej strony, o właśnie. Tu ciężarówki, tu jakieś śmieszne niemieckie czołgusie. I nasze dywizje wchodzą do Paryża. Dywizja rowerowa, proszę bardzo. Śmieliście się z dywizji rowerowej, a to cyk. Dywizja rowerowa wjeżdża do Paryża, na metę dosłownie. Teraz trzeba troszeczkę Warscora pewnie podciągnąć. Zmusić ich pozabierać im punkty zwycięstwa. I Francja powinna chyba skapitulować. Raczej tych reform na podbicie wskaźnika kapitulacji jeszcze nie zrobili, a to jest dla nas bardzo dobre. Proszę Dunkierkę zdobyć. O, przejęliśmy centrum badawcze i super ciężką haubicę. Nasza dywizja rowerowa niech robi Tour de France. Tour de France. A dywizji górali niech czyszczą wszystko, co spotkają na drodze. W sensie nie górali, a naszych leśniczych. Naszych leśników. No, kapituliren? Droga Francjo, myślę, że to jest ten moment, kiedy możecie powiedzieć kapituliren. Ja! Dobra, muszę przyznać, że Francuzi chyba tam pozdejmowali te debuffy i stawiają opór. Stawiają zawzięty opór, jak widać Federacja Naddunajska to nie jest to samo co alianci i Francuzi mają poczucie walki do samego końca. Może też dlatego, że nie walczą o Pocztę Polską w Gdańsku, to defetyzmu sobie nie sieją w kraju. Oczywiście nie możemy dołączyć do żadnej innej wojny poza Ligą Naddunajską. Jeszcze trzeba będzie Austro-Węgry i autonomiczny region Wojewodiny ma majora? Brawo, Paradoks. Papetowi jugosłowiańskiemu dałeś majora. Tu widzę, że troszeczkę Niemcy upadają, ale spokojnie, zaraz to się zatentyguje. Brawo. Francja skapitulowała, przejęliśmy Francję, przejęliśmy wszystkie ich state'y, przejęliśmy ich sprzęt doskonale, bo jeszcze trzeba będzie to nabić Warscora, żeby w konferencji pokojowej zabrać przede wszystkim Paryż. Dokończymy tutaj te kropki, co zostały z tureckich ochotników, no i lecimy ratować Berlin, bo nam wykypy. To, że Federacja Naddunajska wlała się troszeczkę w terytorium Niemiec, będzie można wykorzystać. Dzięki temu nie będziemy walczyć z Austriakami w tych górach i na rzekach. Tylko się na szybko przebijemy i nasze dywizje rowerowe... Ej, ja nie znałem potencjału dywizji rowerowych!
Jak grasz pod samą piechotę, taka dywizja rowerowa, żeby potem się rozlewać i ładnie zajmować prowincję, to nawet daje radę. Aż wam medal bym przyznał. To są 2 rowery i artę na plecach ciągną. I oni jadą, oni zajęli Paryż. Czekaj, jedna z tych dywizji... Orlean, zajęcie, tak. Oni 2 medale dostali za zajęcie Orleanu i Paryża. Dywizja rowerowa. Śmiali się z dywizji rowerowych, a patrz jakie to mocne. Klikam sobie Hojczana i rowerkiem wjeżdżam do Wiednia. Może być coś piękniejszego? No, świąteczna seria Enzigowa, która pewnie już jest zapasem. Proszę bardzo, Wiedeń w zasięgu naszych dywizji rowerowych. Dywizje górskie się przebijają, a dywizje rowerowe się rozjeżdżają. No chyba, że ta masa mobików naddunajskich nas zatrzyma, ale dywizji rowerowych nic nie zatrzyma. Bezpośredni szturm na Wiedeń. Tutaj się przebiliśmy przez Innsbrucki. Genialnie. Kociołki porobiliśmy. Problem jest taki, że Szwajcarzy dołączyli do aliantów. My oczywiście z aliantami nie walczymy i nie będziemy chcieli, ale ci Szwajcarzy będą zajmowali prowincje niemieckie, które my będziemy w teorii wyzwalać. I tu się znowu robi problematyczna sytuacja. Ej, ci Szwajcarzy są niepokojący. Oni zaraz mogą nam zrobić kociołek, bo ja tutaj wszystko wlewam na tą ligę naddunajską, żeby minąć czechosłowackie forty. Jak najszybciej skapitulować Majory, żeby cała federacja naddunajska się rozpadła, a Adi nie jest w stanie zatrzymać Szwajcarów, bo on nie ma dywizji. Panie Adi! Pan nie możesz upaść tak szybko! To my musimy cię zniszczyć. No normalnie wzięli i odcięli nam Szwajcarzy dywizję, ale dobra, Austria lada dzień skapituluje, prawda? Prawda, że Austria lada dzień skapituluje? Bo się robi troszeczkę nieciekawie. Robi się bardzo nieciekawie. Panie Szwajcario, proszę przestać sabotować. Austrio, proszę kapitulować. O, wielka wojna naszych czasów. Co tu się dzieje? Co za młyn? A, to już cały sojusz skapitulował. 1500 warscora. Dobra, przede wszystkim bierzemy Ile-de-France, bo potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego dla Achievka. Konferencja pokojowa z Niemcami zakończona. No niestety wyszło troszeczkę rakowo, ale robiłem co mogłem. Teraz musimy szybko zaatakować Adiego, czyli opuszczamy jego frakcję. Panie Adi, współpraca z panem to była czysta przyjemność. Dzięki za udział w tej wojnie. Także siema Adi, uzasadnij cel wojenny, podbij 40 dni. 40 dni jesteśmy na wojnie z malarzem pokojowym. Musimy w 40 dni dotrzeć do Berlina, zanim tam będą Szwajcarzy, albo zanim tam będzie gruziński wataszka zwany Stalinem. Teraz dopiero będzie prawdziwy wyścig do Berlina. Nie wiem czemu Związek Radziecki ma jakieś ustawione boosty i fokus na desantowanie się. No chłop zrobił desanty na Gdańsk. Ja wiem, że to jest gruziński pirat i my wymyśliliśmy tego mema. Ale że Paradoks musi wszystko od nas zgapiać, to mi się nawet podoba. Wargol przygotowany, także rozpoczynamy kolejną wielką wojnę naszych czasów. Tu już wzywamy sojuszników. Bongo, Kelgijskie, Indonezja się mogą przydać. Będziemy tutaj już walczyć do końca. Adi nie jest osamotniony. Jezus, jak to się rozlewa. Musimy bardzo szybko naszymi dywizjami rowerowymi tam cisnąć w stronę Berlina. Bo jeżeli nam zajmą State'a, musimy całego State'a trzymać. Alianci chcą nas zaprosić do frakcji. No i to jest jakaś opcja. Dołączymy do aliantów. Panie Churchillu, Reksiowa Belgia, tak, nazwiemy to Reksiową Belgią. Reksiowa Belgia dołączy do pana Churchilla i wspólnie zmarzemy imperialny uśmieszek z twarzy Adiego. Przy okazji spróbuję wam troszeczkę warscora obniżyć. My dopiero co weszli do tej wojny. Najwięcej warscora ma Szwajcaria? 10? Związek Radziecki. No to lend-leasy do Związku Radzieckiego, żeby obniżyć mu warscora. A tymczasem nasze dywizje niech cisną. Dywizje rowerowe może ta nasza armia ofensywna niech jedzie prosto na Berlin. Baciwek wymaga, żebyśmy całego State'a kontrolowali. Możemy go wziąć konferencję pokojową albo kontrolować. Fajnie jakbyśmy po prostu tam wjechali. Ewentualnie od Szwajcarów będziemy się domagać kontroli. Dacie nam? Poproś kontrolę. O! Daj nam kontrolę nad Frankonią. Nad wszystkim generalnie daj nam kontrolę. Jak dam kontrolę nad wszystkim, odrzucili? Oto bandyta jeden. Tour de Berlin. Było Tour de France, teraz Tour de Berlin. Dywizja rowerowa niech jedzie na Berlin. Jedzie dywizja rowerowa. Ciekawe, czy to jest ta sama dywizja rowerowa, która zajmowała Paryż. Biedna Adi. Coś tu jeszcze ma status majora w tym adiowym sojuszu? Angola. My jeszcze chyba walczymy z Hiszpanią. Ale to chyba Hiszpanie też nie zdają sobie sprawy, że my razem z nimi walczymy. Dobra, dywizja rowerowa jest na przedmieściach Berlina. Polakami zdobywaliśmy Berlin, czołgami, wojskami radzieckimi, nie wiem, czymkolwiek innym, ale belgijskie dywizje rowerowe w Berlinie tego jeszcze nie było. Wy od razu zawczasu się rozjeżdżajcie, żeby całego State'a przygarnąć.
żeby nam Sowieci tutaj nie wjechali, a Sowieci są już na przedmieściach Odry. Nie możemy dopuścić, żeby zajęli wzgórza Zelow. Dobra, Berlin zdobyte, dywizja rowerowa, brawo. Tak, ta dywizja zdobyła Paryż, Orlean, Wiedeń i teraz Berlin. Wszystko zdobyła ta dywizja rowerowa, no hit, po prostu hit. Dobra, wzgórza Zelow zabezpieczone, tu jeszcze jedna krateczka niżej. Tu nasze dywizje piechoty rozlewają się, żeby pozajmować te estate'y na górze. No i w teorii mamy całego state'a brandenburskiego z Berlinem. No i achievek powinien być zaliczony. Mamy Luksemburg, mamy Amsterdam, mamy Paryż i mamy Berlin. No i proszę bardzo, mamy wbity achievek, 501 Legion. Tak jak na początku mówiłem, to jest jakieś odniesienie do Star Warsów. Nie mam pojęcia, może ktoś jest ekspertem Uniwersum Gwiezdnych Wojen, to wypowie się, o co tu chodzi z tym 501 Legionem. Ale zajęliśmy te wszystkie stolice, mając reksiowe duchy narodowe, ale to nie koniec, bo jeszcze wypadałoby to ładnie spisować. O nie, Rzesza Niemiecka skapitulowała, a my dopiero się rozpędzaliśmy. I co my teraz musimy zdobyć? Imperium Turcji? Konferencja Jałtańska. Jaka konferencja jałtańska? Halo, a my nas nie zaprosili. Co tu się dzieje? Alianci się odpalili. Czekaj, z czym my jeszcze walczymy? Walczymy z Hiszpanią? Jakaś Turcja się tu wykluła? Polska objęła zrzecznictwo nad Liberią. Polska w Afryce. Generalnie Polska skapitulowała. Polska jest pod komunę w aliantach. A nie, Polska wróciła na mapy! Jest takim komunistycznym tym orzeszkiem wśród morza komunizmu tego gruzińskiego wataszki. Ja nie rozumiem. Jeszcze Królestwo Inflanckie z Mendogiem III, który chciał zrobić Wielką Rzeczpospolitę, ale ci wściekli polscy komuniści znowu mu nie dali możliwości. Polacy to jacyś imperialiści, chcą od nas kupić Kamerun. Kamerun to jest ten stejcik, oni poszli w jakąś tą ligę kolonialną. A sprzedajmy Polakom. Mam dobre serduszko, z jakiegoś powodu mam pozytywne uprzedzenia względem Polski i Poliaków. Nie wiem, że tworzymy reksiową Belgię, a Polakom oddajemy kolonię. Co prawda minus 15 consumer goodsów za kolonię, która kompletnie nic nie daje. Ale skoro Poliak tyle płaci, niech mają. Polska kolonia, tuż obok naszej reksiowej i naszego bonga kelgijskiego. Chciałem jeszcze pomóc aliantom zdobyć Japonię, ale gdy tylko skończyła się wojna w Europie, alianci, pan Churchill postanowił nas wyrzucić z frakcji, także już olać tych aliantów, bo sami bez ich do przewagi morskiej się nie zesantujemy. Także nie będzie ładnych granic na zakończenie odcinka, no niestety jest jak jest, mamy podzielone zachód, wschód, właściwie... No mamy podzielone na wielką reksiową Belgię, proszę bardzo, wielka reksiowa Belgia, z naszymi koloniami, z naszą perłą w kolonie, czyli bongo kelgijskie, które fajnie się rozbudowało w międzyczasie. Achievki zrobione, Belgia rozegrana na drugi sposób. Raz graliśmy pod Unię Europejską, teraz pod tą bardziej taką wojowniczą, podbojową, imperialistyczną. Powiem wam tak, Belgia i tak jak Austria, tak jak Węgry, nowe drzewka dla Niemiec, ta Belgia też jest strasznie porąbana. Mega dużo boostów. Jeżeli to wypocisz, to masz niesamowite jakieś templatki tych górali, pod specjalsów można grać, ale Belgia ma też taki przemysł i tyle manpowera może wyciągnąć i z siebie i z kolonii, że też wystawiasz dużą armię. Plus na pewno jest to, że Belgia ma, nawet jak się powykluczają ścieżki, to i tak ma jedno z większych drzewek, więc to nie jest tak jak na, nie wiem, na Niemczech czy na Węgrzech, że nie masz co klikać. Jak pójdziesz pewnymi ścieżkami, tutaj na Belgii zawsze masz co robić, jest 40 rok, a jeszcze mamy dużo do zrobienia i dużo jeszcze można by z tego drzewka wyciągnąć i do armii, i do polityki, i przemysłowego drzewka w ogóle nie ruszyliśmy, a mamy tak rozkręcony przemysł, że to jest porażające. Lotniczego i morskiego drzewka nie ruszyliśmy, także polecam sobie zagrać i Belgią, i pod Unię Europejską, i pod tą reksiową, bo Belgia też chyba, mogę się mylić, ale teraz jest krajem, który może najszybciej rzucać atomówkami. Bo sama z siebie ma dużo boostów do tempa i produkcji tych atomówek, do tempa badań. I bongo kelgijskie niesamowicie ich boostuje. A jak jeszcze połączysz to z boostami z Bułgarii, jak graliśmy Unią Europejską, to się tak stało, że Bułgaria była naszym papetem i dała nam kolejne boosty do atomu. No Belgia to jest mocny zawodnik. To jest mocny zawodnik po tym DLC-ku w Hearts of Iron 4. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pomysły na kolejne odcinki, serię klasycznie w komentarzach albo na Discordzie w propozycjach. Kłaniam się niziutko, dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć, cześć.